Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj witam was z dwoma postami, jeden o Grecji, drugi o Nebrasce. Także o dwóch w sumie najbliższych dodatkach. Grecja najbliższa będzie do ETS-a, a Nebraska najbliższa do ATS-a, z tym, że różnica w czasie akurat wydania na pewno będzie znacznie inna, z tego względu, że Nebraska jest tuż za rogiem praktycznie, już mamy gameplay, ostatnie posty za niedługo się pojawią, no i najprawdopodobniej ten dodatek wyjdzie tuż po wydaniu wersji 1.50, za to Grecja jest zapewne jeszcze na bardzo wczesnym etapie prac, bo tutaj w sumie zacznę tego postu, zresztą widzicie, że najnowszy post skupia się tylko na niektórych budynkach, które po prostu będą gdzieś tam zawarte w różnych regionach tego dodatku. Nie ujrzymy tutaj pięknych, fajnie przygotowanych już terenów, aczkolwiek nadal ze statusem Work in Progress, tylko po prostu kilka tutaj takich obiektów, które gdzieś tam będą właśnie użyte. Jest to jeden z takich typowych wczesnych postów, który pojawiał się przy różnych innych dodatkach mapowych na tym początkowym etapie, gdzie no nie mieli jakich terenów jeszcze pokazać, bo były w trakcie roboty, ale mieli już przygotowane pewne tam asety, pewne budynki czy coś, no i po prostu je prezentowali. Kiedyś to było na pustym tle, gdzieś tam sobie fruwały, teraz mamy przynajmniej podłoże, od pewnego momentu kładą je przynajmniej na podłoże, no i możemy sobie popatrzeć w tym przypadku, jak te co niektóre greckie budynki będą tutaj wyglądały. Oczywiście ST Software w najnowszym poście zaznacza, że zaprezentowane tutaj modele nie są jedynymi zasobami, nad którymi pracowali ich projektanci map. Prace nad samym dodatkiem nadal trwają, jest to po prostu część rzeczy, które na ten moment mają mniej więcej gotowe i chcieli po prostu nimi się pochwalić. Dalej możemy się dowiedzieć, że ich oddany zespół badaczy, twórców map i projektantów obiektów stworzył ponad 150 zupełnie nowych greckich budynków, z których każdy jest wyjątkowym klejnotem samym w sobie. Od przytulnych wiejskich domków po tętniące życiem miejskie sklepy i magazyny, różnorodne konstrukcje dodają otoczenia odrobinę życia i koloru. Co więcej, większość tych zasobów charakteryzuje się dodatkową zmiennością, oferując szereg różnych odmian i kolorów. Ale to nie koniec. Oprócz tych cudów architektury dodali nowe, mniejsze modele takie jak płoty, ściany i zachwycające detale takie jak ławki, kosze, stragany i migoczące lampy, dzięki czemu każdy zakątek będzie pełen charakteru i uroku. I tyle z tego postu, nic on zbytnio nie wnosi, ale coś tam o Grecji jednak jest. Natomiast czas na Nebraskę, która jak wspomniałem jest tuż za rogiem, został opublikowany jeden z 3 ostatnich postów, jakie jeszcze zostały na tej liście wszystkich postów. Co prawda lista jest tylko prowizoryczna i zawsze może być tak, że albo coś jeszcze odpadnie, albo może coś jeszcze dojdzie dodatkowego, ale z tych 3 niezaznaczonych, które są tutaj szykowane, czyli o rolnictwie, mieście Omaha i Lincoln, dzisiaj otrzymaliśmy właśnie post o rolnictwie. O tych 2 miastach pewnie co nieco za jakiś czas się pewnie pojawi. No i co do tego rolnictwa, no na samym początku ST Software co nieco chwali ten stan i opowiada, jakie ważne rolnictwo jest oczywiście tutaj i na pewno natkniemy się na co nieco miejsc, które są z nim związane. Natomiast najciekawsza jednak informacja dotyczy no po prostu pewnej nowości, która zostanie tutaj zawarta właśnie w niektórych miejscach i będzie na ten moment dostępna tylko na terenach Nebraski, ale skoro możliwe, że ona już się tutaj pojawia, zaczynają się w coś takiego bawić, to może za jakiś czas pojawi się i na kolejnych już obecnych stanach, a również może i trafić za niedługo do Euro Truck Simulator 2. Otóż w tym poście ST Software ogłasza z radością, że Nebraska będzie pierwszym dodatkiem zawierającym zupełnie nowe funkcje dynamicznego załadunku i rozładunku, z której będzie można skorzystać w wybranych magazynach rolniczych w całym stanie. Zaznaczałem jednak, że ta cała funkcja znajduje się jeszcze na początkowym etapie prac, tak jakby w tej pierwszej fazie i mam nadzieję, że w przyszłości zostanie ona rozwinięta, no i wprowadzona też w innych miejscach. Natomiast co dalej można się o nich dowiedzieć? Kierowcy korzystający z własnej naczepy samowyładowczej do zboża dostarczający kukurydzę, soję, zboże, buraki cukrowe, granulowaną karmę dla zwierząt, ziemniaki lub nasiona bawełny będą mogli załadować lub rozładować swoje produkty za pośrednictwem szopy załadunkowo-rozładunkowej, czyli po prostu w silosach. Jak to jednak ma dokładnie działać? Po przybyciu na miejsce załadunku plandeka z naczepy zostanie zdjęta, a lokalizacja zbiornika lub silosu zostanie oznaczona na GPS-ie. Po dotarciu do wyznaczonego miejsca i ustawieniu naczepy we właściwej pozycji rozpocznie się napełnianie naczepy przewożonym produktem.
Kierowcy korzystający z naczep z wieloma przedziałami będą musieli wypełniać oba przedziały równomiernie. Na przykład jeśli masz dwie komory, pierwsza zapełni się, gdy osiągnie 50%, a następnie po zmianie położenia naczepy w celu napełnienia drugiego kontenera, ładowanie będzie kontynuowane aż do pełnego załadowania w 100%. Po zakończeniu załadunku naczepa zostanie ponownie przykryta plandeką, a GPS zostanie zaktualizowany do miejsca docelowego. Po przybyciu do zajezdni wybierz opcję, gdzie potrzebujesz i udaj się do punktu rozładunku, gdzie Twoja naczepa zostanie opróżniona. Także mi osobiście z tą funkcją przypomniał się co nieco farming, no i jak w sumie widzicie, w końcu coś takiego ciekawego zostanie tutaj zawarte, przynajmniej na ten moment na terenach Nebraski w niektórych miejscach, ale tak jak wspomniałem, to możliwe, że będzie rozwijane i wkrótce trafi i na dalsze tereny ATS-a, no i też za jakiś czas pewnie i w ETS-ie się to pojawi. Do tego, jak można zauważyć po screenach, miejsca, gdzie będziemy musieli podjechać, żeby nas załadowali, będą zaznaczone normalnie tymi markerami, które też oznaczają na przykład miejsce, gdzie mamy tam zostawić naczepę, prawda? Natomiast kiedy odpowiednio się ustawimy, akurat one zmienią kolor z białego na żółty, no i pojawi nam się opcja załadunku. W momencie, kiedy będzie trwała ta animacja załadunku, na GPS-ie będzie wyświetlała się informacja, jaki jest progres tego załadunku właśnie naszej naczepy. No i też można zauważyć, że będzie trzeba odpowiednio ustawiać tą naczepę, o czym też wspomnieli tutaj w tym poście, że jeśli mamy na przykład dwie komory, no to będzie trzeba to odpowiednio też załadować. Szkoda, że na filmiku z social mediów nie pokazali zbytnio, jak wygląda w pełni animacja tego zapełniania, bo dosłownie był tylko urywek na parę sekund, ale niezbyt dużo tam było widać. Natomiast oprócz załadunku, no to wiadomo, będzie trzeba w podobne miejsce też się udać, odpowiednio się ustawić, no i oczywiście oddać im ten ładunek. Także dosyć ciekawa funkcja tutaj się pojawi i może w takim razie co niektórych tutaj zachęci też do rozważenia zakupu tego dodatku, który, tak jak wspomniałem, już się tutaj powoli zbliża, będzie pierwszym tegorocznym dodatkiem mapowym do ATS-a, choć jeszcze nie znamy oficjalnej daty, to jest duże prawdopodobieństwo, że to jest kwestia może paru tygodni, aż ten dodatek zostanie już wydany. A jak oczywiście się pojawi, to będę starał się Wam oczywiście już w praktyce również pokazać tą funkcję, jak i w ogóle ten stan. Jeśli oczywiście będzie taka możliwość, dajcie znać w komentarzach, co uważacie o tej funkcji. Natomiast jeśli kogoś interesuje jeszcze kwestia przeprowadzki SC Software, no to jak widzicie po tych zdjęciach, ona nadal trwa, tym razem już prezentują, jak to wygląda akurat w ich nowym miejscu. Jeśli kogoś zastanawia, co to jest dokładnie za budynek, to nazywa się on Rostyle Plaza, czy jakoś tak. Niedaleko akurat od ich starego, obecnego jeszcze budynku. Dokładny adres w razie W znajdziecie też na ich oficjalnej stronie. Natomiast jeśli chodzi o ten cały materiał i te wszystkie informacje, to tyle. No i dzięki za oglądanie. Zachęcam do oceny tego filmu, skomentowania go, do udostępnienia. Zapraszam na Twittera, Discorda, na mój drugi kanał. Dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć.